Drodzy widzowie, serdecznie dziękujemy Wam za Wasze wsparcie naszego kanału. Dzięki temu nadal możemy przekazać Wam naszą wiedzę. Stokrotne dzięki. Witam Was. Dzisiaj kolejny temacik. Dzisiaj zajmiemy się troszeczkę włosami, a mianowicie farbowaniem włosów, siwymi włosami, funkcji włosów itd., itd. Ponieważ temat jest bardzo ważny, ponieważ wiele ludzi niestety farbuje swoje włosy ciągle i później ma przeróżne problemy z tym. Mianowicie, może zacznijmy na ten temat od początku. Funkcja włosów. Włosy są przede wszystkim po to, żeby przewodzić światło. Dokładnie. One mają taką samą funkcję jak i oczy. Oczy też łapią światło i przewodzą. To jest już potwierdzone, że włosy są po prostu przewodnikiem światła do organizmu. To jest taka jedna z najważniejszych funkcji. Dalsze funkcje mamy przekazane ze starych przekazów, gdzie włosy opisywano jako źródło energii, gdzie włosy opisywano również jako odbiór różnego otoczenia, sygnałów wokół. Są po prostu jak gdyby takimi antenami. Tak to kiedyś opisywano dawno, dawno temu. Więc to są te takie stare przekazy. Dziś wiemy już, po potwierdzeniu tego różnymi metodami, że po prostu chodzi głównie o to, żeby przewodziły nam światło do organizmu, czyli dostarczało dodatkowego światła. Dla niektórych może to dziwnie brzmieć, ale jak zobaczycie ten film, to zrozumiecie sedno sprawy, o co tak naprawdę chodzi i dlaczego wiele przeróżnych problemów później mamy po takim farbowaniu włosów. Nim przejdziemy dalej, to może jeszcze powiem, bo ktoś mnie ostatnio zapytał w ostatnim filmie, czemu siedzisz bez koszulki. Siedzę bez koszulki, moi drodzy, bo nie mieszkam na Syberii, tylko jest lato, wiecie, jest ciepło. Więc po prostu nie mam zamiaru się tu grzać teraz w koszulce. Tym bardziej, że tu to pomieszczenie jest nagrzane i no, prosta sprawa, nie? Dobra. Od lat obserwujemy już, że kondycja włosów u ludzi, szczególnie u kobiet, bardzo mocno leci na łeb, na szyję. Włosy tracą blask, wypadają, są coraz cieńsze i, co również zauważono, bardzo szybko siwieją, szczególnie u kobiet. Pamiętajmy, że włosy są zbudowane z tego, co my jemy. Jeżeli my będziemy jedli byle co, no to też i nasze włosy będą zbudowane z byle czego. To jest akurat bardzo proste tutaj. Siwienie włosów również jest mocno związane tutaj z stresem. Ale, teraz jest jeszcze jedno takie małe ale. Włosy, mianowicie przez to, że odbierają to światło słoneczne, łapią tą energię, i kiedy my teraz się bardzo źle odżywiamy, mamy dużo stresu, to włosy zaczynają jak gdyby próbować rekompensować to w organizmie i próbują wyłapać jeszcze więcej energii ze słońca, czyli tego światła. Jednak druga strona medalu jest taka, że większość ludzi niestety boi się słońca i nie za bardzo chce wychodzić na słońce, no bo się opalą, czy słońce ich przypali i tak dalej, i tak dalej. Drodzy, my jesteśmy non-stop praktycznie na słońcu i nie mamy żadnych poparzeń słonecznych, nic. Od rana do wieczora jesteśmy na słońcu. Bez żadnych filtrów, bez żadnych innych dziwactw, nawet tych naturalnych nie używamy, niczego nie smarujemy. Po prostu jesteśmy na słońcu. Przestało nas słońce parzyć, jak zmieniliśmy nasze jedzenie. Przestaliśmy spożywać masę węglowodanów, różne mąki i tak dalej, przeróżne rzeczy. Zwiększyliśmy ilość tłuszczy zwierzęcych i nagle przestało nas słońce parzyć. O tym robiłem wam całkiem osobny film na ten temat. Do tego tutaj nie będziemy się dalej zagłębiać, to jest tylko tak na marginesie. I teraz
kiedy to wszystko się nakłada, włosy rekompensują to, po prostu oddając swój kolor i stając się siwym. Dlaczego? Ponieważ siwy włos lepiej ciągnie energię słoneczną do środka. To jest właśnie siwy włos. Żeby po prostu więcej energii słonecznej dostarczyć do środka. Jednak my na ten moment co robimy? Przeważnie farbujemy włosy. I teraz tutaj mamy taki mały podział na to, ponieważ jakby to nie zabrzmiało, ale robienie włosów na kolor blond, czyli po prostu tamten, zapomniałem jak się to po polsku nazywa, Wasserstoffperoxide, to jest po niemiecku, w każdym bądź razie, to jest te utlenianie koloru. Jest najmniej szkodliwym w tym przypadku. Jakby to nie zabrzmiało. Oczywiście uszkadza strukturę włosa, uszkadza te łuski i tak dalej. Włosy na pewno na tym ucierpią, ale jest najmniej szkodliwe z tego wszystkiego. Ponieważ jeżeli będziemy teraz farbować włosy na ciemne kolory, oczywiście każde włosy to chwilę wytrzymią. Jednak za jeden raz farbując włosy wchodzimy bardzo często w błędne koło. Ponieważ później robią się odrosty i zaczyna się robić problem, bo ktoś powie, no nie fajnie to wygląda, bla bla bla. I albo zetnie włosy całkiem do tego miejsca, gdzie są odrosty i ma znowu za krótkie włosy, czyli jeszcze mniej energii łapie, albo będzie farbować non-stop. W każdym bądź razie, jeżeli my farbujemy teraz włosy na ciemne kolory i czarny jest tutaj najgorszy z tych wszystkich kolorów, to my jak gdyby nakładamy farbę na te przewody, na te anteny, które ciągną tą energię słoneczną. Zaklejamy to. Efektem tego jest to, że dostarczamy jeszcze mniej światła do organizmu. Jeszcze mniej światła. Teraz to będzie ważny moment. Co za tym idzie? Nasz humor bardzo często się psuje. Robimy się bardziej depresyjni. Tak, dokładnie. To robi czarny kolor włosów. Ściąga na nas taki ponury nastrój, ponieważ ta energia, kosmiczna energia Słońca nie przechodzi. Jest blokowana przez ten kolor. I właśnie robimy się depresyjni. Ale to nie jest wszystko. Ponieważ te kolory, te czarne i tak dalej, wszystkie inne ciemne, są bardzo często robione przez różnego rodzaju syntetyczne substancje, które tam są do środka dodawane. Te syntetyczne substancje dostają się oczywiście na naszą skórę, wchodzą do włosów, ponieważ taka farba otwiera najpierw łuski włosów, wpycha się do środka i niestety też na naszej skórze się dostaje. W badaniach potwierdzono, że po 4 godzinach od farbowania włosów substancje chemiczne zawarte w farbie były już w obiegu krwi. Były już w obiegu krwi. To sobie teraz pomyślcie. Drugi problem jest tego typu, że teraz pigmenty, które są robione do tych sztucznych farb, są coraz to mniejsze. Czyli one jeszcze lepiej przechodzą przez skórę i jeszcze lepiej dostają się do organizmu. I krążą później przez cały organizm. Nie jest łatwo je usunąć. Co za tym idzie? One osłabiają wątrobę. I teraz może wielu z was zauważyło coś takiego. Raz zafarbowaliście włosy, mieliście załóżmy 5, 6, 7 siwych, zafarbowaliście włosy, nagle zaczyna to odrastać i wy widzicie, że macie tych włosów siwych jeszcze więcej. Całą górę. Pomimo, że było tylko jeden raz zafarbowane. Dlaczego? Właśnie te pigmenty wszystkie weszły, ta chemia weszła w wasz organizm i osłabiła wątrobę. Tak, ponieważ to przechodzi, oczywiście krąży przez wątrobę. Wątroba została osłabiona. Niestety, wątroba jest odpowiedzialna za pigmentację włosa. Ona tworzy pigmenty te naturalne, ten nasz naturalny kolor włosów, to tworzy wątroba. Kiedy wątroba jest osłabiona, wtedy przybywa siwych włosów w dużym tempie. I to też jest bardzo mocno związane ze stresem, o czym przed chwilką mówiłem. Jeżeli mamy większy stres, siwiejemy bardziej.
ponieważ stres jest skurczem układu pokarmowego. Nasz układ pokarmowy wtedy bardzo źle trawi, jak jesteśmy w stresie, bardzo źle przyswaja, co się wszystko przekłada na pracę wątroby w tym momencie. I wtedy siwiejemy w bardzo szybkim tempie. Czyli wniosek z tego jest taki, jeżeli chcesz zachować swoje naturalne kolory włosów, ponieważ każdy naturalny kolor włosów jest naszą identyfikacją. My się tym identyfikujemy. To jest jak gdyby część nas. Zmieniając go, oczywiście, bo czasem mamy tam jakąś ochotę coś zmienić. Są tacy ludzie, którzy tak lubią. Raz mają taki kolor, raz taki. Zmieniacie troszeczkę też swoją tożsamość i tak dalej. Oczywiście to, tak jak mówię, każdy włos to wytrzyma 1-2 razy, ale później już po prostu te włosy nie mają ochoty na to za dużo i po prostu nie chcą już tego. No i będą właśnie się robić coraz gorsze. Ich kondycja będzie coraz to gorsza. Teraz, kiedy mamy te ciemne włosy już zafarbowane jakąś farbą, kolejny bardzo ważny punkt, wypadanie włosów. O to też bardzo często pytacie. Włosy wypadają. Jeżeli zakleiliście włosy teraz jakimś sztucznym pigmentem, to niestety, ale no, funkcja tego włosa została jak gdyby wyeliminowana. On nie potrafi już ciągnąć światła. W naturze jest zasada: używaj albo strać. W tym momencie włos nie może pełnić swojej funkcji, czyli nie ciągnie już tej energii kosmicznej, słonecznej i tak dalej, więc jest nieużywany. Co się dzieje? Włosy zaczynają wypadać garściami. Jest ich coraz mniej. To pewnie nie jeden mi tu potwierdzi teraz, kto farbował włosy na ciemne kolory, że mieliście przed farbowaniem dużo więcej włosów, a nagle macie ich dużo mniej. To możecie śmiało wrzucić w komentarze. Niech sobie tam inni też to potwierdzą na waszych własnych przykładach, ponieważ taka jest zasada natury. Używaj albo strać. Czyli zakleiłeś włosy, nie przewodzi energii, no to wypadają. Kiedy przestaniesz farbować, te włosy zaczną odrastać. Jednak no, będziesz mieć tą fazę taką, że będziesz w pewnym momencie prawdopodobnie dwukolorowy, ponieważ będą odrosty i tak dalej. Nie wiem, czy to jakiś problem dla kogoś. Ja nigdy włosów nie farbowałem, ale chyba dla mnie by to nie był jakiś wielki problem. Mieć 2 kolory włosów. Czemu nie? Nic to takiego się tutaj nie dzieje. W każdym razie te włosy zaczną odrastać. Kolejnym punktem jest po farbowaniu. Bardzo często u niektórych pojawiają się problemy skórne właśnie w okolicach tutaj głowy. Nagle jakiś trądzik, jakieś wysypki, nie wiadomo co jeszcze, tego typu rzeczy się pojawiają. To jest właśnie od tej chemii, która jest w farbie. Teraz pewnie zapytacie, jak to wygląda z naturalnymi farbami. Ponieważ są przeróżne naturalne farby, one są mniej agresywne, ponieważ nie zawierają tyle chemii w środku, ale nadal blokują przejście koloru, czyli tego światła. Dalej blokują tą funkcję tego włosa. Im ciemniejsze wybierasz, tym jest gorzej. Dlatego tutaj włosy blond jeszcze się sprawdzają. Oczywiście osłabisz strukturę włosa. Włos będzie cięższy, bardziej matowy, suchy, łamliwy i tak dalej, ale będą mieli nadal swoją funkcję, ponieważ nie zaciemniłeś koloru, tylko no, usunąłeś swój pigment z włosów, ale kolor dalej jest jasny, czyli ciągnie światło. I tak samo właśnie jak z siwymi włosami, które siwieją po to, żeby wyrównać tą energię, tak samo blond włosy również będą to działać na to i będą tą energię wyrównywać tutaj jeszcze w organizmie. Tylko tak jak mówię, na dłuższą metę, no, każdy włos po prostu no, będzie osłabiony przez to. Im częściej będziemy to robić, tym gorzej będzie z tą kondycją tego włosa tutaj. Dlatego to jest najmniej złe, właśnie te blond włosy. I również właśnie ten Wasserperoxide, czyli ten, no kurde, uciekło mi to polskie, no. W każdym razie ten wybielacz do włosów, może tak to nazwę, on nie wprowadza żadnej chemii do organizmu. Żadnej. To jest substancja taka
nieszkodliwa, tak to może powiem. Także tutaj się nic akurat nie wprowadza do tego, jest wszystko ok. Także to trzeba mieć po prostu na uwadze. Kobiety siwieją coraz częściej i coraz szybciej. To jest fakt, tak jak mówiłem, to jest stres, jedzenie, pęd życia i tak dalej. I po prostu organizm chce tą energię wyrównać. I kobiety najczęściej właśnie sięgają po farby do włosów. Tutaj po prostu, no, żeby dalej czuć się młodo. Jednak powiem wam tak, moje drogie panie. Siwe włosy dodają uroku. Popatrzmy teraz na historię. Zawsze jacyś tam wielcy królowie, droidzi, jacyś tam szamani i tego typu ludzie mieli siwe włosy. To było oznaką tego, że jak masz siwe włosy, to był po prostu mądry człowiek. Tak to kiedyś było odbierane. Dzisiaj my to troszeczkę zatraciliśmy. Jednak taki mały pęczek siwych włosów, jak ja to mówię, zawsze dodaje troszkę dodatkowego uroku. Tutaj też mam taki siwy pęczek na brodzie, tutaj teraz mi się robi. A to wszystko przez to, że po prostu za mało śpię. I też mam deficyt energetyczny, gdzieś tutaj u góry też na pewno jakieś parę siwków jest, chociaż one u mnie pojawiają się i znikają, jak pewnie widzicie na różnych filmach. Ponieważ na jednym filmie mam mniej, na jednym mam więcej. I dlaczego tak się dzieje? Ponieważ czasem uda mi się troszeczkę ten balans energetyczny wybalansować z powrotem i wtedy włosy znowu mi po prostu czarnieją. Bardziej. Ale no, są też takie momenty, kiedy jestem naprawdę mocno wypompowany energetycznie i wtedy właśnie bardziej takie siwe się gdzieś tam przejawiają. Szczególnie właśnie lubią się tutaj gdzieś na przodzie, na brodzie pojawić, ponieważ ostatni film, który robiłem wam, też tutaj chyba bez koszulki, to jeszcze ich tak nie było. A dzisiaj już są. Czemu? Bo mam 5. dzień, gdzie naprawdę sporo pracy, sporo jazdy, sporo rzeczy do załatwienia i byliśmy 3., 4. w domu i no co, no dzisiaj wcale nie jest lepiej, nie? Teraz nagrywam ten film i jest 3:30. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli tutaj chodzi o kolor włosów i o farbowanie. Jeszcze wam to krótko wytłumaczę na takim przykładzie. Włos jest jak gdyby przewodnikiem, czyli łapie energię kosmiczną. Tutaj mamy też czakry. Czakra tutaj na tej nazwy nie powiem, bo ona się może znowu algorytmowi z czymś innym skojarzyć. W każdym razie tak, kiedyś królowie mieli coś takiego na głowie i tutaj była taka czakra, która się też tak nazywa i tak dalej. Tam ciągnie też energię, te bodźce odbiera i to jest przewodnik. Teraz weźmy sobie kabel, zwykły kabel elektryczny. I co teraz? Włos po farbowaniu, łuski się otwierają i wchodzą sztuczne pigmenty. Blokują przepływ energii. Teraz weźmiesz kabel, otworzysz go, jak gdyby, powbijasz do niego różne plastikowe koreczki, nie wiadomo co jeszcze. Czy ty myślisz, że ten kabel będzie jeszcze przewodzić prąd? No nie będzie. Ponieważ przerwiesz go w paru miejscach, zablokujesz i nie będzie przewodzić prądu. Tak samo działa nasz włos, ponieważ też przewodzi energię. I wedle zasady, czego nie używasz, to stracisz, która panuje w naturze. No i później mamy włosy przerzedzone, które wypadają garściami. Tak temat wygląda, moi drodzy. Życzę wam miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się.